Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem Da Vinci, czyli przewidywania Da Vinciego Krypto. Wrócimy do tej audycji, ona została dodana z 2-3 godziny temu, także zobaczymy, jakie mają pomysły na ten market właśnie te dwie osoby. Jest to 33-minutowa audycja, zobaczymy, czy uda się ją dużo skrócić, no na pewno nie, ale zobaczymy, czy te wszystkie wiadomości tutaj są najważniejsze, a więc zaczynamy. Bitcoin is going down right now as we speak. Today we will talk about with Da Vinci J15 which price targets we may hit. Also Dzisiaj widzimy, że Bitcoin spada i porozmawiamy z Da Vincim, jakie targety, czyli cele cenowe może uderzyć Bitcoin. According to the short trade we covered in the last episode. Jeżeli chodzi o shorta, o którym mówiliśmy w ostatnim epizodzie. We will also do very surprising TA on Ethereum. Porozmawiamy też o Ethereum. You do not want to miss out on this one on Bitcoin and on Ethereum. And in the end, we will talk about the Goldman Sachs news, Goldman Sachs recommending Bitcoin, and we will reveal a little mystery why they were buying Bitcoin in the first place. Okej, i teraz porozmawiamy też o Goldman Sachs, dlaczego rekomendują w tym momencie Bitcoin i dlaczego kupują Bitcoin w pierwszym momencie, czyli no, zanim to wypowiedzieli. So you do not want to miss out on that. Stay here, smash up the like button right now. And with that being said, without any further ado, Da Vinci J15, the most important question of today. How are you doing today, my man? Okej, czyli wchodzimy na audycję, dajemy łapę w górę i najważniejsze pytanie sezonu, czyli jak się czujesz, Da Vinci? I'm doing great. I went to the doctor's yesterday and they took some x-rays to make sure that the bar that I have in my ankle is fine because it felt like it was falling off, right? But Wczoraj poszedłem do lekarza, czuję się świetnie, zrobili X-raya, czyli rentgen mojego kolana, gdzie mam właśnie tam wrzuconą, powiedzmy, taką metalową część w kolanie, czy wszystko jest ok? I tak. Yeah, it was fine. It was nothing that was loose or anything like that. So Nie ma nic luźnego w moim kolanie, także możemy zaczynać. I was glad to hear that. So how are you doing today, Chris? Jak ty się czujesz dzisiaj, Chris? I'm doing well also. It is so great that you are close to getting to this 100% for your leg. For everyone who wants to... Czuję się świetnie, cieszy nas fakt, że w 100% dochodzisz już pomału operacyjności swojego kolana. Get into this last little percentage to 100%. Smash up the like button right now. And to answer your question, I'm doing well, especially after you told us about your leg doing well. A na pewno czuję się świetnie po tym, jak powiedziałeś nam o swoim kolanie, że już brakuje tylko 1% do 100% funkcjonowalności tego kolana. This whole X-ray doctor thing working out well also. So, I mean, the most important thing of today, besides the most important question, is Bitcoin going down. And everyone is asking where might be going to. And according to our last episode where we did the short trade... I najważniejsze pytanie, oprócz tego najważniejszego pytania, jak się czujesz dzisiaj, wszyscy pytają o właśnie tą korektę, która wydarza się na Bitcoinie w tym momencie. Cena spada. You have a very specific idea about it. We will refresh that a little bit and also tell... Wiemy, że masz, powiedzmy, pomysł na ten spadek. Tell the viewers what we can do right now, either if we missed out on that trade or... Co możemy zrobić teraz, nawet jeżeli spóźniliśmy się na ten trade. If we did not miss out on that. So we have a perfect strategy actually. We will talk about that and afterwards go to Ethereum also. I mamy perfekcyjną strategię, nawet jeżeli chodzi o Ethereum. All right, yeah, perfect. Well, you know, it's been it's today we woke up and, you know, the New York boys, right? You know, they brought out their AK-47 at night. I widzimy, że dzisiaj się obudziliśmy i inwestorzy z Nowego Jorku wprowadzili swoją broń AK-47. 9 o'clock, and they said, if you want to clear every mofo in the room, except no substitutes. So they scared the Moon Boys. Get rid of those guys. Anyways,
Anyways, it looks like this short trade that we mentioned here is going well. I know that you were... Widzimy, że ten short, o którym mówiliśmy w ostatniej audycji, idzie tutaj w pięknym, powiedzmy, kierunku. I didn't take this trade. I just said, you know what, I'd be looking for the short trade. Nie wziąłem tego trade'a, tylko mówiłem, że jeżeli ktoś chce zaryzykować, to jest teraz większe prawdopodobieństwo, że może się ten trade udać. If I could find some reason to jump in the short, I would. I didn't find anything, and so I'm not participating. Także nie jestem w tym markecie, na tym shorcie w tym momencie. I'm wondering how many people actually did participate in this trade, because Jestem ciekaw, ilu z was w tym momencie, jeżeli mówiliśmy o tym shorcie, że jest taka propozycja, ale nic nam na wykresie tutaj nie pokazuje, żeby w to wejść, ilu z was weszło. after the last failed one, it's really difficult for people to just, brush themselves off and go on to the next trade. I bardzo trudno jest, jeżeli poprzednio na przykład nam się nie udało tutaj w prawdopodobieństwie ukierunkować cenę Bitcoina, czyli sprawdzić, w którą stronę ona pójdzie, bardzo trudno po takim tradzie jest nam wejść kolejno w market. And that defines a good trader. Is the person who says, okay, yeah, I lost a little bit, next trade. I to jest właśnie to, co definiuje dobrego tradera od tego, który jeszcze więcej traci, że straciłem pieniądze na ostatnim tradzie, ale wracam do gry. Next trade. Yeah, that's great, Da Vinci. Perfect. What you said, please, everyone, leave your thoughts in the comment section if you participated. Da Vinci, sorry for interrupting. I know we will always get hate when we interrupt you, but I wanted to incentivize everyone to answer to Da Vinci's question. It would be actually great to see. Please go on, Da Vinci. Czyli jeżeli ktoś może odpowiedzieć, że wszedł na tego shorta, dajcie znać w komentarzach albo u niego, albo tutaj na audycji Bitcoin Feniks. Yeah, no problem. Yeah. It'd be good to see if people say, you know what, who cares? You know what? Trading is not an exact science. You have to understand that. It just goes by percentages. Pamiętajcie, że trading to nie jest, powiedzmy, pojęcie naukowe, tylko rachunek prawdopodobieństwa. Right? And sometimes you win and sometimes you lose. I czasami wygrywasz, i czasami przegrywasz. Right? The key job is to win more than you lose. I najważniejszą rzeczą jest wygrać więcej trade'ów niż ich przegrać. And so long as you could get above 55%, Jeżeli wejdziesz w granicę 55% wygranych trade'ów, you're good. wtedy jesteś na praktycznie 5%, można powiedzieć, wygranych. Tyle się zarabia na Forexie chyba. O ile dobrze wiem, nie wiem, czy przez rok, czy przez miesiąc. Good with your trading. You just have to control how much you spend each time. Like for example, if your losses are only $100 here, $100 on the previous trade. Jeżeli straciłeś na przykład $100 na poprzednim tradzie. Right? If this trade works out, and I think it will, I think it most likely will. Jeżeli ten trade wyjdzie z tym shortem, o którym mówiliśmy ostatnio, you will be ahead of the game. Wtedy to $100, które straciłeś wcześniej, będzie niczym w porównaniu do tego trade'a. With a 2-to-1 risk to reward ratio, or at least break even. And so, albo wyjdziesz na swoje. I would Albo zrównasz się z ostatnim trade'em. suggest you just keep, when you're trading, you keep the amount you're going to possibly lose with any particular trade to a fixed amount every single time. Yes. I zawsze pamiętaj o tym, że jeżeli wchodzisz w dany trade, trzymasz ustanowioną kwotę, jaką możesz stracić. That is really good money management. I to jest wtedy bardzo dobry management pieniędzy. So let's just say I can only afford to lose $10. Right? Na przykład wyobraźmy sobie, że możemy tylko stracić $10. And not lose sleep over it. Well, guess what? Then every time that you see this kind of trade where you're saying, okay, the risk to reward ratio, you have to make sure that the maximum you could lose is $10. I wtedy, jeżeli wchodzisz w kolejny trade, mówisz sobie maksymalnie, ile możesz stracić, to jest $10. On this trade. Exactly. And Da Vinci, what you are mentioning is actually very important. We will go to the price targets just in a minute. Guys, please hold on, but this is very important because what many people are underestimating is the power of compound interest. If you are gaining on average, because your expected value is 55%, on average 5% per trade, just imagine where that averages out to. I KRYPTO mówi tutaj o... Pamiętajcie, że jeżeli gramy, powiedzmy na giełdzie czy na krypto, jeżeli sobie
ustanowimy średnią, że będziemy zarabiać 5%, no to wtedy te 5% trzymamy się tego, że zarobimy. Możemy stracić w międzyczasie, ale 5% wychodzimy z zyskiem. Just imagine, even though you are starting at $10, Nawet jeżeli zaczynasz z $10, that's $10.50 the next time. You know, just make the math. It's compound interest. And if you are really disciplined, i wtedy na przykład masz $10.50 w kolejnym tradzie i to jest właśnie to, ile dodajemy tych wygranych do kolejnych trade'ów. and you are taking these trades according to your trading strategy, and your trading strategy gives you a 5% edge, this will equate to a tremendously higher amount, whether you are starting from $10 or $1,000. I wtedy, jeżeli nawet wystartujesz z $10 czy z $1,000 i ustanowisz sobie ten punkt wyjścia 5% wygranej i to cię zadowala, wtedy no to jest ten plus tego tradowania, że masz ustanowioną strategię. Or $10,000, it does not matter. You have to be disciplined, you have to stick to your trading plan, and you shouldn't be greedy, guys. Musisz być zdyscyplinowany, nie możesz być chciwy This is a very important finding. i to jest bardzo ważna nauka. Thank you so much, Da Vinci. And yeah, maybe we can also go into that specific trade and find some targets. Okej, przejdźmy teraz może do specyficznego trade'u i zobaczmy, jakie cele może nam ustanowić cena Bitcoina. Yeah, one more thing, just in the casinos, when you play blackjack, Jeżeli wejdziesz do kasyna, jeszcze jedna rzecz, jeżeli zagrasz blackjacka, which is like 21 for some people, jeżeli, no czyli oczko, tak zwane oczko. basically the house only gets a 51% odds of winning the house. I house, czyli powiedzmy krupier, dostaje 51% wszystkich wygranych. Yes. You have a 49% chance. Ty masz 49%. Yet they still allow you to play blackjack. I nadal możesz grać, powiedzmy, w tym kasynie blackjacka, czyli w oczko albo 21. Why? Because that 1% is enough to make them lots of money. Dlaczego? Bo ten 1% wystarcza im, żeby zarobić bardzo duże, ogromne pieniądze. Exactly. So consider that. Exactly. And for online casinos, it's actually sometimes higher. They make 99 point something percent, so you have just point something percent below your average edge. Niektóre kasyna zarabiają o wiele więcej. Oczywiście, jeżeli ustawiam sobie na maszynach odpowiedni algorytm, nawet 99% wygranych, 1% wypłacają. Wtedy to jest zupełnie inna piłka. And that's enough because they don't have to use so many staffs and so on, and they can make more rollovers. So in the end, you just need a very slight thing above your fees. Czyli potrzebujesz tak naprawdę ciutkę więcej niż twoje opłaty. Czyli jeżeli nawet byś wygrywał 51% razy na tym markecie i stracisz pieniądze 49% razy, tak czy tak jesteś na plusie. To pay you for your time and then maybe get some additional rewards. Wiadomo, że świat krypto przyzwyczaił nas do 5-10% w godzinę, no ale musimy troszeczkę tutaj zahamować, ja już to dodaję na boku, nasze nerwy na wodzy i no działać jak nam daje właśnie market w tym momencie, czyli 5% zysku powiedzmy i wycofujemy się z danego trade'u. To jest wasza strategia, ja tylko podaję przykład. That's very true, Da Vinci. Maybe we don't even need 5%. Może nawet nie potrzebujemy 5%, tak jak tutaj mówi KRYPTO. Exactly. So anyways, what I was saying before is that the most likely target here right now Okej, i teraz przejdźmy na cele, jakie może Bitcoin uderzyć w kolejnych dniach. is the 61.8, because you know Bitcoin loves the 61.8. Wiemy, że Bitcoin kocha 6.1.8 na Fibie. It also loves to play ping pong against the 61.8. Wiemy też, że często rozgrywa się gra ping-ponga od 6.1.8 na Fibie, czyli teraz to jest $10,338. Already bounced off the last 61.8 here at what was it? Exactly $12,000 and some change, $40 extra. And so if we draw Na pewno pomiędzy jeszcze tym wynikiem $12,000. a line here, let's just see if we can see a pattern emerging now that the direction is clear. Zobaczmy, czy coś nam pokazuje w tym momencie wykres, czy mamy jakąś linię trendu, a więc zobaczymy. And we clone this, right? Let's see if we have a pattern emerging. Oh my God. Zobaczcie, czyli A, B, C, D, tutaj właśnie wziął jedną linię,
do drugiej i ta linia idealnie schodzi na 6,18, 10,300, około 10,400, dlatego się już tutaj śmieję. I did not know that. This was not planned, guys. It was not planned. To nie było planowane. Da Vinci, is this up to the exact dollar? Is this up to the exact cent? Like, come on. Yeah, pretty much, almost, right? It doesn't matter. Tak, czy to jest do samego dolara, do 1 centa, to co rozrysowałeś? Because it's so It is, close, no, it it doesn't have is. to be exact cent. No, Right? this is just me saying up to the exact cent. Of course, it's not up to the exact Oczywiście, że nie będzie do tego samego centa, ile pokazuje 6,18 na Fibie, cent, but we can also not draw it like 100% perfectly. ale nigdy nie będziemy rozrysowywać właśnie tych różnych wzorów na wykresie, które będą schodziły idealnie do 6,18 na Fibie. Into that chart, we have to Yeah. zoom in a lot, but right, it is like really on top of the point. It's exactly at that price level. It's Ale w tym momencie jest praktycznie na tej linii 0,618. crazy. So when things line up like that, what I notice is that they generally going to happen, right? Jeżeli takie rzeczy tutaj są ustanowione i dokładnie pokrywają się z FIB-em, najczęściej jest tak, że faktycznie ta cena może iść do tej ceny. Not always, but most of the time. Nie zawsze, ale w większości przypadków. Pamiętajcie, że w większości przypadków albo zawsze w analizie technicznej często mówi nam o czymś innym. Przekonaliśmy się o tym nieraz. Right? That's so crazy. So you pretty much got almost a sure thing, because nothing's a sure thing in this thing. But it really helps when that happens, right? Where you go, oh, well, let's see if there's some other pattern to help me prove that this is coming. It's coming down here. I wtedy właśnie wyrysowujemy takie różne znaczniki na wykresie i one nam pomagają wtedy, jeżeli mamy tutaj powiązanie z innymi czynnikami, tak jak FIB z ABCD, pokrywa się praktycznie w 100%, wtedy mamy podwójne potwierdzenie. There you go. You got the AB equals CD pattern, bringing it all the way down here. And I bet you that if we look for other patterns or something like that, I'm not very good at like the bat and sharks and all that kind of stuff patterns, but I'm sure if we look for them, I'm sure it'll probably take us into that area as well. Jeżeli byśmy spojrzeli na inne czynniki czy znaczniki na wykresie, pewnie też by się pokryły tutaj z tą rzeczą, ale ja nie jestem dobry w innych znacznikach, bardziej tutaj prosty wykres, to co pokazuje Da Vinci i wydaje mu się, że to mu wystarczy. Well. Yeah, just like all of a sudden. But it's actually great that you are mentioning that, because we should never ever look at only one indicator. And here, having not only the Fibonacci retracement of 61.8, which is already very strong and can even stay for itself, we have the ABC equals CD, which is exactly also pointing towards the 10,341 level. I mean, guys, it can get front run, it can get overshot. It is very important to move your stop losses maybe if you want to take some profits from the table on the way down. Czyli KRYPTO podpowiada tutaj, finalizuje to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Podsumowanie, że widzimy, mamy AB do CD, mamy 6,18 na Fibie. Pamiętajcie, żeby przesuwać swoje stop lossy, bo nie zawsze dokładnie jesteśmy w stanie się wszczelić w cenę Bitcoina. And yeah, I mean, A niektórzy grają w zupełności odwrotnej do tego, co Da Vinci mówi. Także są też takie komentarze u nas na kanale. Także każdy ma swój, powiedzmy, plan. it's really, really important to do so, but nevertheless, Da Vinci, that looks already really nice. It's such a nice coincidence here. I tu mamy fajny koincydent i wygląda to świetnie. So your suggestion is actually, if someone got into that short trade from the last episode, you would actually stay in, maybe move your stop losses, and then clear your position nearby the price level of the 61.8, which is 10,341. What is your suggestion for the people who were standing on the sidelines, maybe didn't watch the episode, maybe came to another conclusion, and which people who didn't went into this short trade? Okej, jakim jest teraz twoim potwierdzeniem, jaki twój game plan jest dla tych ludzi, którzy już weszli w ten trade już wcześniej na ostatniej audycji i są na szorcie, a jaki jest plan dla tych osób, które są, powiedzmy, poza tradem, ale chciałby teraz wejść? Czy nadal tylko dochodzimy do tego 0,618 na Fibie, $10,338, czy zupełnie inny plan, czy nie wchodzić jeszcze? Well, I would suggest if we were to jump into this trade, your stop loss, I think the people who are in this trade should set their stop losses at the entry point, for sure. Wydaje mi się, że ludzie, którzy wchodzili tutaj na ten market, nie powinni ustawiać stop lossa na wyjściu w cenie. And then if they want to jump into this trade, generally the 38.2 acts as resistance
we kind of like resisted it here and did not resist it. I zazwyczaj 0,382 na FIBie działa jako resistance, czyli linia, powiedzmy, oporu lub tutaj wsparcia w tym okolicy, że powinniśmy się odbić od 0,382 na 11,096. To się nie stało. I oczywiście on mówi o tych stop lossach, żeby je przesuwać niżej. Resisted here. So we might have to check the 38.2 before we actually roll over. Powinniśmy sprawdzić właściwie 382 na FIBie, zanim jeszcze nie spadniemy niżej. If that happens today, any kind of checking of the 38.2 would have to happen today. We'd have to go down to a shorter time frame, right, and look for a rollback to the 38.2. I właśnie patrzymy teraz na mniejszej skali czasowej, czyli interwale czasowym, powiedzmy 15 chyba minutowym, tak, czy na przykład nie ma odwrócenia trendu, czyli dochodzimy z powrotem do tego poziomu na tym FIBie. Because we don't have, let me just draw a line, complete line of the 38.2 so that we could actually see it, because it's a little bit far away from here. Okej, wyrysujmy troszeczkę w dłuższą tą linię, żeby zobaczyć na mniejszej skali czasowej, czy pokrywa się z dojściem tej ceny. Let me just add a horizontal line, which is right about here. 38.2 is 11,096. W tym momencie 382 na FIBie 0,382 jest $11,096. For those who can't read that, we're going to break down to the 15. Wtedy przechodzi na 15-minutową skalę, żeby zobaczyć, czy ma odwrócenie na mniejszej skali albo interwale czasowym. Minute chart, and you can see that we're bouncing up, and we might test the 38.2. So w tym momencie jest delikatne odwrócenie, możemy testować jeszcze 382 na FIBie. what you want to do is look for a test of 38.2, a failed test of the 38.2. Co chciałbyś zrobić, jeżeli nie jesteś teraz w tym tradzie, zobaczyć, czy ta cena dojdzie do 382 na FIBie, ewentualnie jeżeli nie poprawi się sytuacja i będzie odbicie, albo bardziej odparcie, no właśnie tych rejonów $11,096, wtedy idziemy niżej, wtedy dopiero wchodzimy w shorta. And then Oczywiście ze stop lossem. forget this line. This is not a trend line, so do not consider that a trend line, please. W ogóle nie patrzcie na tą czerwoną linię, bo to nie jest linia trendu. And see what happens from there, and then decide whether or not to jump into this trade around the 38.2 level mark. I dopiero wtedy będziecie mieć potwierdzenie na tym, że jest odparta ta strefa i możecie wtedy wejść w shorta. And but you'd have to look for a reason to trade, basically, not Musisz po prostu szukać do powodu, dlaczego masz tradować. just, oh well, 38.2, I'm going to jump in. Yes. There has Nie tylko dlaczego 382, jesteśmy w tych okolicach i wskakuję w trade'a. to be, you have to look for some sort of trading plan strategy that you've come up with to say, hey, you know what, I've seen this pattern before, it's going in the direction that I know that it should be going into, and it's a good trade. Done. Musisz wtedy patrzeć właśnie na plan, który ustanowisz sobie wcześniej. Czyli on tutaj dąży do tego, że na potwierdzeniu jakiegoś wykładnika na wykresie dopiero wchodzimy, czyli potwierdzenie, że odrzucimy właśnie tą granicę $11,096 w dół i wtedy wchodzimy dopiero w tamtym momencie, gdy mamy ten trend nadal spadkowy. And then you got this, you got the AB equals CD, you got the 61.8 and your trading plan. Mamy AB versus CD, czyli te dwie linie, które rozrysował na początku, potem mamy FIBA, no i potem mamy swój game plan, So you got it gold. którego należy się trzymać. Perfect, man. We have the perfect game plan for everyone watching. Make your own research. Apply to your own trading plan. Do not copy past everything. It's very important. This is no financial advice, and you should definitely make your own TA, your own research, because otherwise you are not learning anything from it. Dlatego dobrze tutaj robię. Crypto mówi, że zawsze powinieneś mieć swój game plan. Nie tylko kopiować i wklejać to, co mówi Da Vinci. Każdy z was powinien mieć swoją głowę i uczyć się na własnych błędach, bo wtedy najwięcej jesteśmy w stanie się nauczyć. But that's actually a very nice thing, Da Vinci. Thank you so much for sharing that with us. And also a lot of people are asking about Ethereum, because there are major opportunities for Ethereum also. You know, guys, you can long and short Bitcoin, but you can also long and short Ethereum, especially, for example, on Bybit. You know we have a collaboration out there. You know we have until tomorrow. Okej, jeżeli mowa teraz o Ethereum, wiemy też, że można shortować i longować Ethereum. Mamy tutaj
Za chwilę będziemy opowiadać o Ethereum i może to być szansa dla tych ludzi, którzy chcą. Oczywiście oni współpracują z Bybitem i pewnie do jutra mają jakąś ofertę z nimi. The bonus of 0.2 Bitcoin, you get $110 for free, but you $110, jak wpłacicie 0,2 Bitcoina na Bybit. Niektórzy używają w Polsce i są zadowoleni. Tylko w Polsce polscy youtuberzy nie mają takich dealów jak zagraniczni. Na pewno nie dostaniecie $110 za to, że weszliście w Bybit. can also deposit 6 Ethereum and you get $110 for free. Możecie też oczywiście zdeponować 6 Ethereum, o ile dobrze tutaj usłyszałem, i wtedy też dostaniecie te $110 od Bybita na swoje kolejne transakcje. Takes you 20 seconds and you deposit 6 Ethereum, you get also $110. All you have to do is click the link in the pinned comment, just click. Wtedy musicie wejść na link. Dobra, ja tutaj przesuwam te, jak to się nazywa, oscypki reklamowane i przechodzimy dalej. I think Ethereum is a good idea. I don't like how it was implemented, but you know what? They had to sacrifice decentralization. Wydaje mi się, że Ethereum jest dobrym pomysłem jako projekt. Oczywiście musieli poświęcić decentralizację, In order to make it a programmable language, żeby ustanowić programowalny język a contract-based language. So smart kontraktów. I understand the sacrifice that they had to make, Rozumiem poświęcenie, jakie musieli tutaj zrobić, but it makes it that in such a way that eventually somebody, if not, I'm not going to do it because I'm not that kind of, crazy person or somebody who would actually rob other people, but but I could technically write a software program, right, which will ale ktoś może to wykorzystać w przyszłości. Ja tego nie zrobię, bo nie jestem taką osobą, ale technicznie jesteś w stanie utworzyć program, start making people money, making me money, and then everybody will get into it, and it will collapse based on tail risk. i wtedy, powiedzmy, utworzy dany program. To chyba chodzi o ICO, jeżeli tutaj dobrze rozumiem, że można stworzyć kolejny program, który zarobi mi pieniądze, innej osoby pieniądze, ale reszta będzie stratna. Which will eventually occur. And because of that, everybody will have to get bailed out because it will be too systemic. I can make it so that it's systemic, and then everybody has to get bailed out. Jeżeli byśmy weszli tutaj w regulację, każdy by musiał być wtedy praktycznie uratowany z tego i And because of that bailout, that means that, they will be able to do it because, hey, you screwed up, but who cares? We're gonna give you back your money, right? I prawdopodobnie będą mogli to zrobić, że jeżeli ktokolwiek w przyszłości będzie chciał założyć smart kontrakty na Ethereum, wtedy będzie taka opcja wrócenia pieniędzy. And that's not how capitalism should work. If you make a mistake, you gotta pay for it. I tak nie powinien kapitalizm pracować, jeżeli działać, czyli jeżeli straciłeś pieniądze albo zarobiłeś pieniądze, powinieneś pracować na nie. Right? And by forcing it on us, like for example, the way Bitcoin forces our behavior to be straightforward, and if we make a mistake, we lose. Tak jak robi to Bitcoin w tym momencie, jeżeli my zrobimy pomyłkę, wtedy my tracimy pieniądze. Right? No matter what, there's no coming back. Nie ma po prostu żadnego odwrotu. That's the way it should be, because then you won't make those mistakes. You Bo wtedy nie będziesz robił tych, powiedzmy, błędów. won't make that choice that would destroy your financial freedom, right? Your financial ability to make money, right? You don't want to lose. Wtedy będziesz 2 razy uważał na to, co robisz na danym projekcie. Tak jak jest na przykład na Bitcoinie. Jeżeli robimy pomyłkę, no to mamy decentralizację, a pomyłki się zdarzają i nie ma tutaj odwrotu. Lose all your money, so you won't make choices that will make you lose all your money. And unfortunately, I think Ethereum, right, the way it was designed, you can technically create systems that would make you lose all your money, but that force them to bail you out. Okej, i Ethereum niestety został takim systemem od samego początku, który może stracić wszystkie wasze pieniądze, ale może was uratować za pomocą, powiedzmy, regulacji w przyszłości albo odwrócić tą rzecz, która się zdarzyła, czyli zwrócić pieniądze inwestorom. I to jest, zdaniem Da Vinciego, niekoniecznie okej. But that's the way it goes. That's not terrible. To nie jest straszne, to o czym, co mówię w tym momencie.
It's just that it's something we do need. It's just that we just have to watch out for those systems. That's all it is, Musimy po prostu patrzeć na ten system. right? You got to say, okay, listen, you know what? I know that this is possible, and I'm not gonna get involved in systems like that. I wtedy niektórzy powiedzą sobie, że wiem, że to jest możliwe i wtedy ja nie chcę mieć do czynienia z takim systemem. Unless, I know most people out there, Chris, they were like, you know what, I'd like to get into Ponzi schemes. Do you know how many Ponzi scheme systems, people who named a Ponzi scheme. Ale niektórzy ludzie są tacy w tym markecie, że oni mówią, ale ja lubię wchodzić w piramidę finansową. And people bought in. I ludzie kupowali, specjalnie wiedząc, że to jest piramida finansowa, Yeah, bo chcieli zarobić na samym początku. too many, man. I za dużo w nich weszło. Oczywiście Da Vinci żartuje. Too many. I'm so happy that in our team actually no one ever got involved into a Ponzi scheme. I mean, not even in cloud mining. We never ever fell for anything, but it is actually so appealing, especially if you are new in the space. It's horrible, man. It's really horrible. Jeżeli chodzi o te wszystkie piramidy finansowe i kopalnie, które tutaj były, no to faktycznie to jest straszne w tym, co tutaj kryptoświat oferuje. Yeah, I mean, do you know when I asked those people, hey, so why would you get into a Ponzi scheme that's called a Ponzi scheme? Jeżeli pytam ludzi, dlaczego byście weszli w piramidę finansową, jeżeli wiecie, że to jest piramida finansowa, And you know what they told me? They told me because they're gonna get out ahead of everybody else. They think i oni wtedy myślą, że wyjdą z tej piramidy finansowej dużo szybciej niż inni. we are early in the pyramid and we can just take advantage of the people joining below us. But why are you joining something in the first place where you know that it's going to collapse? Like this is Ale to jest głupie postanowienie. Dlaczego wchodzimy w ogóle w piramidę finansową, wiedząc, że ona jest piramidą finansową, bo myślimy, że wyjdziemy za nim, no to nie jest dobre, jeżeli chodzi o nasz game plan. just crazy, man. Po prostu to jest szalone. It's really like Ja też pytałem niektórych osób w komentarzach, niektórzy powiedzieli, bo lubią hazard. No, jeżeli ktoś lubi hazard i wie, że te pieniądze może stracić, ja nigdy nie będę polecał żadnej piramidy finansowej, a tym bardziej uważam na to, co reklamuję. crazy. And I think many people, even though it's not called Ponzi scheme most of the times, they join these things only because of greed. Nie mów nigdy, bo nigdy, to też pamiętam, żeby nie mówić nigdy, tak? Także czasami może ktoś po prostu popełnić błąd. And I mean, only to take advantage of the people they on board below them. And it's really, really crazy to see that. And it's one of our missions to prevent people of doing so. Jedną z naszych misji właśnie tutaj jest, żeby ludzie wiedzieli o tych piramidach i że nie powinno albo nie należy wchodzić wręcz w piramidy finansowe. So that being said, maybe we can do a very, very quick like TA on Ethereum. You wanted to talk about that and there must be a reason to it. Może spójrzmy na Ethereum, zobaczmy, co się dzieje w tym projekcie. Yeah, well, this is not looking good, right? As you can see, right, we didn't quite make it up to the $400 level that I was looking for. Wiemy, że wcześniej mówiłem, że możemy dojść do $400 za Ethereum, nie doszliśmy do tej ceny. When I was calling back in the days, I thought we can get up to that 400 level. Wydawało mi się, że możemy dojść do $400. We didn't quite make it. Nie doszliśmy. And that's unfortunate, right? Because you know what we did was rolled right over. Bo co się wydarzyło niedługo później, to, że spadliśmy z ceną Ethereum. As you can see, the market just smiled at us and said, "See you when I see you." Da Vinci, can I say something? Sorry. Yeah, I know. Wouldn't wanna be, yeah. But on the other hand, you were starting talking about Ethereum going to 400 and maybe higher at 180. Okej, tu masz rację, że mogę ci przerwać na chwilę, Da Vinci. Pamiętaj o tym, że ty zacząłeś mówić o Ethereum na swoich audycjach, jak był w cenie $180. And I mean, everyone who didn't take any profits on the way up. Jeżeli każdy nie wziął chociaż część profitów na wzroście ceny Ethereum, To 360, which is like 10% below 400. gdzie doszliśmy do $360, to jest około 10% poniżej $400, But 100% above 180. ale na pewno 100% wzrost od $180. Then I really have to ask the question, maybe guys, you should put into your trading plan that you take profits on the way up. I wtedy można tylko mieć pretensje do tych ludzi, którzy
no powinni sobie w przyszłości ustanowić takie cele, że jeżeli cena idzie ostro w górę, bierzemy swoje profity. Especially if it's not a long-term holding portfolio, but a trading portfolio. A specjalnie wtedy, kiedy nie mamy long-term portfolio, czyli takie osobne portfolio do hodlowania, tylko do tradingu. Zawsze należy brać profity, jeżeli jest mocny wyszczał. A szczególnie Little Old Lady Style Da Vinciego mówi o tym, żeby brać 50% profitu na 100% wzroście. Czyli jeżeli byście słuchali poprzednich audycji Da Vinciego, wtedy to miałoby sens. So still, I think a call from 180 to 360 is pretty nice, even though it missed like 10% of... Mimo tego, że 10% nie doszło do $400, była to bardzo dobra podpowiedź z twojej strony. your target price. Yeah, exactly. It's still good. It's still good. But let's see here. What can we see with the price of Ethereum? What is it going to do? So Okej, zobaczmy, co możemy zrobić albo dowiedzieć się z ceny Ethereum. let's draw some fibs, right? Because we've got Bitcoin and cryptocurrencies love fibs, and you can see that we've come down to the 61.8. Jeżeli widzimy na Fibie, wiemy, że krypto i Bitcoin lubi Fiba. Także 618 na Fibie, $188 praktycznie doszliśmy. Oh yeah, man, exactly. Right, and that's beautiful. I like that. Right, that's one positive thing. Hopefully it can hold the 61.8. I miejmy nadzieję, że może utrzymać to 618 na Fibie w tym momencie. Let's see here. Let me just go with this color here and fill it with this color, because that's a green zone. Oh, we didn't quite touch it. We didn't quite touch the Nie doszliśmy do samego 0,618 na Fibie. green zone here. So that means we're probably going to come down into this zone Wydaje mi się, że zejdziemy jeszcze do tej strefy. here. Zona, strefa. Wiem, ale zone mi się szybciej tłumaczy niż strefa. Do we have like a trend line here that maybe this thing can like hold? There we go. So inside this, inside the reload zone here. Widzimy, że tutaj ustanowił linię trendu od ceny tej, powiedzmy tutaj, którą zarysował i ona jest właśnie w środku tej strefy. Or trade location, whatever you want to call it. We gotta see that Ethereum's got to hold this trend line, right? Something like that. I'd prefer a different trend line. Ale nie wiem, gdzie on tą linię trendu tutaj zrobił, tylko na jednej cenie praktycznie, także pewnie zmienił. Something that has multiple touch points, not just two. Yes. Let's just try another one. Also, in the meantime, for everyone watching, we will have timestamps in the comment section down below, so you can jump back and forth. It's also very important not to miss out on the Goldman Sachs topic in the end. We will have very interesting thoughts about it and a very nice revelation of the mystery who bought them into crypto in the first place. And we can already tell you, you know these guys. I też na końcu audycji pogadamy o Goldman Sach ze strony Da Vinciego. Kto wszedł w ten market i my znamy te osoby. But let's talk about that later, Da Vinci. Let's talk about that later. Yes, definitely. So, we've already bounced off of one trend line here. You can see that this trend line here, I'm gonna make it a darker color, brighter color purple with a larger line because it's pretty significant, right? You can see that we've already bounced off this trend line. Widzimy, że od tej linii trendu zarysowanej ponownie odbiliśmy się już raz. Right, we've got this 3 touch points. Mamy 3 dotknięcia na tej linii. Another one here, right? Another one here. We're trying to stay above it, but as you can see, it's starting to fail. And with this looking like, market trying to smile at you, right, on the dailies, it's not looking so good. So if we were to go down to like a 4-hour chart. I wiemy, że market próbuje się śmiać z siebie, to są te buźki, które wyrysowuje tutaj. I jeżeli przejdziemy na mniejszą, powiedzmy, interwał czasowy, This looks very ugly. to wygląda nieciekawie. Yeah. So if we were to redraw, where's that drawing tool here? Right there. Right, you can see this is not looking that great. To nie wygląda za ciekawie, jeżeli chodzi o cenę Ethereum. Oh, we have a smiley face again, man. That's not looking so good. I to jest właśnie ten uśmiech, czyli brwi i uśmiech to jest smiley face. So we got to see that
Ethereum's got to hold above this trend line and not come into here, or else the next stop is down where this weaker trend line is right. Czyli bardzo ważnym momentem w tym momencie w cenie Ethereum, żeby utrzymać tą linię trendu powyżej. Jeżeli nie, to będziemy spadać właśnie do tych granic $189, aż do 150 jest ten punkt zarysowany. Here, which is barely visible because it's not strong enough. Yeah. Really, I don't think this trend line is strong enough to hold Ethereum if it starts to dump. Yeah. So I'm interested in Ethereum down here. Jestem zainteresowany Ethereum, ale dopiero jak dojdzie do tej ceny. As you can see, I set an alarm. I set an alarm here. Nawet mamy tutaj alarm ustanowiony na TradingView, że mi powiadomi, kiedy dojdziemy do tej ceny. For Ethereum when it gets down there, I'm going to start looking for buy orders on it. Jeżeli dojdzie do $189, będzie miał tutaj alarm Da Vinci i wtedy będzie myślał o wejściu w ten trade. Ethereum, because it's really good to buy Ethereum in here. I would suggest, though, Ethereum loves to turn around December time frame. Moja sugestia jest tylko taka, że Ethereum lubi zawracać albo odwracać trend w okolicach grudnia. Because that's when there's lots of tax loss selling. Bo wtedy mamy dużo podatków do sprzedaży. And like clockwork, Ethereum turns at the 78.6. I bardzo często też Ethereum zawraca na 0,786 na FIBie, czyli $140. So yeah, we could see Ethereum around $140. all right, man. I mean, that sounds crazy. What we have to look out for right now is exactly this purple line, if we can hold it. If we cannot hold it, you will be looking out for nibbling in back into the Ethereum starting from the price of 189. And it reminds me on the 180 level where you made that call back in the days, a few months back, where you were saying at $180 that it might be going even to a $400, and we were close to it. So right now, for everyone who was missing out there, we have the green buying zone starting at $189, which might give you another chance to nibble in. So Przypomina mi tą sytuację, jak mówiłeś wcześniej o tych wzrostach na Ethereum do $400. Też mieliśmy taki czas zakupu. Tak samo w tym momencie mamy czas zakupu albo dojścia do tej ceny i wtedy możemy ewentualnie wejść po danej cenie. So thank you so much for that, Da Vinci. Also, because a lot of people were looking for a plan, how to short, how to buy Ethereum. I widzimy, że tylko, bo akurat to KRYPTO nie widzi, dodał A, B, C, D i tutaj mu nic nie pokazało. Wtedy usuwa właśnie, bo nie miało tutaj pokrycia z żadnym levelem, poziomem na FIBie. Maybe if you want to buy it for the long term, if you want to short it, that might be valuable for you. And Da Vinci, you maybe want to talk about Goldman Sachs, the topic everyone is talking about also? Yes, exactly. Okej, porozmawiamy jeszcze o Goldman Sach na końcu. Zdaniem Da Vinciego, ja lubię właśnie te rozkminki Da Vinciego, gdzie mówi, jakim jego zdaniem jest dany wyczyn tych naszych asów, które wchodzą instytucji w świat krypto. You know, most people are talking about Goldman Sachs analysis. This slide suggests now's a good time to buy Bitcoin. Oh my God. Facepalm. I wtedy w tym momencie Goldman Sachs wchodzi i mówią, że w tym momencie jest dobry czas na kupno Bitcoina. Yeah, so everyone I po prostu to jest pompa z ich strony, zdaniem Da Vinciego. thinks that's very, very bullish. In the end, I just want to nibble in before you conclude your thoughts. You want Goldman Sachs to own and to buy Bitcoin, but you do not want to let them talk about that publicly. So Dokładnie. To jest to, o czym mówiliśmy nieraz. My chcemy, żeby Goldman Sachs kupował Bitcoiny, ale nie chcemy o tym, żeby mówili o tym publicznie. usually what you want to do is you want to secretly find out that they bought Bitcoin, Po prostu musimy sekretnie znaleźć tą informację, że kupili Bitcoin, but you do not want to listen to them on the mainstream media. ale nie chcemy słuchać ich na newsie, na mainstream media, czyli w newsach, w outlecie, gdzie widzimy to, że praktycznie dodali wiadomo, że teraz jest ten moment wejścia w Bitcoina. Or anywhere else like Dlaczego to by mieli zrobić? Powiedzcie mi. Dlaczego nie powiedzieć swoim inwestorom najpierw, a dopiero potem ulicy? I dlaczego ulicy? Bo ulicy się sprzedaje. sending it to their mainstream investors, buy Bitcoin. That's usually not the best thing. And we will listen to Da Vinci's thoughts, what he thinks about that, and afterwards we will reveal who maybe got them into Bitcoin.
Okej, teraz posłuchamy Da Vinciego, co mówi dokładnie Goldman Sachs, jakie ma zdanie i kto kupił już Bitcoin dużo wcześniej. Yeah, as you know, the Goldman Sachs is the vampire squid of the world. They've done Jeżeli chodzi o Goldman Sachs, to jest tak naprawdę wampiry finansowe, some really nasty things. What are some które robią bardzo nieciekawe rzeczy. examples of nasty things that they've done, Chris? So, man, where should I start, man? So, I jakie twoim zdaniem zrobili Goldman Sachs nieciekawe rzeczy do tej pory? on the one hand, I think they just squeezed out Greece, a beautiful country, but everyone knows that Wiemy o tym, że Goldman Sachs tak naprawdę ścisnął Grecję. Piękny kraj. that problem of Greece. So, Gdzie mieliśmy ten problem w Grecji. I mean, Greece is like giving them their last shirt, actually. This is a very bad thing. Grecja oddała im ostatnią koszulkę, którą miała. But I think the most known thing they have done recently, within the last, I don't know, like 15 years, was before the financial crisis, you know, the housing markets. Dokładnie. Jeżeli chodzi w ostatnich parunastu latach, zanim zdarzył się kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, pewnie będę mówić tutaj o 2007 roku. Mówiliśmy o tym w Dzień Dobry Krypto. And the like the really bad mortgages, and then they bundled the mortgages to mortgage-backed securities, and they sold it out to the people as a very nice investment to buy this bundled mortgages, and they didn't tell them that Gdzie ustanowili te wszystkie opcje pożyczkowe, gdzie można było dostać pożyczkę na dom, jeszcze 20% więcej, na samochód, na umeblowanie tego domu, mimo tego, że ludzie nie mogli spłacić tych pożyczek. no one will pay for that. And so just right before the financial crisis, Dokładnie to zrobili na końcówce albo na zaczęciu kryzysu finansowego. they had a very good timing getting rid of all this like really bad debt into their balance sheets. They sold it and they were Gdzie sprzedali to, like one of the only banks who got really well out of this financial crisis. i to jest jedyny bank albo jeden z nielicznych, który zrobił naprawdę świetny deal na tym całym kryzysie finansowym. So that's like the two most known things. Oczywiście jeszcze można mówić o praniach brudnych pieniędzy. Do tej pory wiemy, ile pracowników zostało skazanych na lata więzienia w Stanach Zjednoczonych za pranie ogromnej ilości brudnych pieniędzy. Nie wiem, czy to jest dla mafii, czy dla kogoś innego, ale to są banki. For me. So basically, what you're saying, Chris, is that they sell to their investors Yes, bad yes. investment advice. Czyli co zrobili? Sprzedali do swoich inwestorów nieciekawą propozycję inwestycyjną. Exactly. That's usually what they do, yeah. So when you see this, you're like, oh my God, Jeżeli widzisz właśnie takie newsy, powinieneś reagować, o mój Boże. no. Nie. Because that means it's definitely going down. I to oznacza, że faktycznie idzie ta cena w dół. It's probably going to go down hard. Pójdzie dużo w dół. And that's why I'm like, oh, come on, can't you guys not do this? Yeah. Please. But I wtedy mówisz sobie, ludzie, no nie możecie tego robić ponownie. Vinci, on the other hand, what they are saying is, don't buy if it's going below the 9,084. Maybe that's the exact price where they would be buying below. Ale jeszcze podpowiadają, zauważ Da Vinci, że nie kupuj poniżej 9084. Także możliwe, że oni będą kupować poniżej $9084. Taka mała wskazówka. There's also a little bit of positivity attached to it. Also, we want to remind everyone, we are a little bit bearish on that news. We are very critical to it. Oczywiście, my jesteśmy krytyczni, jeżeli chodzi o tą wiadomość, tak? That does not mean that our overall bullish consensus on Bitcoin To nie oznacza, że nadal nie chcemy wierzyć w cenę Bitcoina, która ma wzrostową tendencję. changes. We are still bullish on Bitcoin, but this is actually not a very bullish news. We Ale to jest po prostu nieciekawy news, jeżeli mielibyśmy się go słuchać. just wanted to point that out. Yeah, in the short to medium term, this is not good news. But overall, it doesn't change the fact that Bitcoin is going to incredible heights in the future. Oczywiście, to sam Da Vinci potwierdził, że to nie jest ciekawy news, ale w przyszłości cena Bitcoina idzie naprawdę w nowe ekstremum. Yes. It just I don't. Of course, you know, Bitcoin can't go up straight in a straight line, but this is clearly saying, hey, you know what, Bitcoin is due for a pullback. So Yes. that's Oczywiście Bitcoin może iść w górę, w prostej linii parabolicznej, ale takie wiadomości najczęściej oznaczają to, że cena Bitcoina będzie spadać. that's just the way it is.
To jest po prostu jak tutaj jest. Dobra, ja sprawdzę, czy coś jest jeszcze ważniejszego. Question, Da Vinci. Should we reveal to the people who got them, like David Solomon and the whole Goldman Sachs crew, into Bitcoin? Czy możemy podpowiedzieć naszej publice, kto tak naprawdę wprowadził Goldman Sach i Davida Salomona w świat krypto? I think he should. Wydaje mi się, że tak. I think we should. So everyone knows that the Crypto team with Da Vinci J15 was in Davos at the World Economic Forum. Wiemy, że byliśmy tutaj w Davos, Crypto i Da Vinci, And maybe you na ekonomicznym forum. have seen that. This is the news here. And you have seen that maybe on our Twitter. You know that we made party with David Solomon, the CEO of Goldman Sachs. Wiecie, że byliśmy z Davidem Salomonem, CEO Goldman Sachs, na tej imprezie. At the private event in Davos, Switzerland during the World Economic Forum. If you look at this picture, and Da Vinci was also like pretty close to that at this point of time. Jeżeli spojrzysz na to zdjęcie, Da Vinci był niedaleko tego zdjęcia. You can maybe count one together. Due to legal reasons, we don't want to say too much about it, but Dlatego, że mamy tutaj legalne zasady, nie możemy powiedzieć na ten temat za dużo. just try to count one together and think about who got them into Bitcoin. I pomyślcie, kto ich wprowadził do świata Bitcoina. And with that being said, Czyli Crypto i Da Vinci. Okej. No ciekawe. I think we can come to the end of the episode. Everyone let us know what you think about that in the comment section. Okej, ja sprawdzę, czy to też jest jeszcze ważniejsze. Okej, dalej mówimy o kolejnej wersji Pandora Wallet, który tutaj mają. Jeżeli chcecie, wyjście sobie na oryginał, mamy tutaj wszystko. 50 minut, sorry. Ale bardzo ważne wiadomości. Życzę wam wspaniałego dnia albo wieczoru. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.